Poranek w Georgetown. Obserwuję, jak miasto budzi się do życia i powoli przygotowuje się na kolejny upalny dzień. Georgetown to stolica stanu i wyspy Penang, znajdujący się na zachodnim wybrzeżu Malezji, w południowo-środkowej Azji. Miasto leży po wschodniej stronie i jest połączone ze Starym Lądem 2 mostami. W centrum miasta znajduje się wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO najstarsza część ze świetnie zachowaną zabudową kolonialną i wspaniałymi muralami. Kolonialna zabudowa to nie tylko sławne kolorowe domki kupieckie, ale również budynki, które dziś pełnią głównie funkcje administracyjne i muzealne. Wspaniale odrestaurowane, są prawdziwą wizytówką miasta. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to najstarszy kościół katolicki w Georgetown. Założony w 1786 roku, jest trzecią najstarszą świątynią katolicką w Malezji. Jest także jedynym miejscem w kraju, w którym znajdują się dzwony kościelne odlane za panowania brytyjskiego. Inną, świetnie zachowaną budowlą sakralną jest kościół anglikański Świętego Jerzego, zbudowany w połączeniu stylów neoklasycystycznego, georgiańskiego i angielskiego, posiada charakterystyczny portyk z doryckimi kolumnami. Aktualnie kościół został uznany przez malezyjski rząd federalny za jeden z 50 narodowych skarbów Malezji. Niezaprzeczalnie jednak najbardziej urokliwa część miasta to właśnie ta z kolonialną zabudową handlową. Przechadzając się wąskimi uliczkami, można poczuć charakter miasta, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością, a wyjątkowego kolorytu dodają murale stworzone przez artystów z całego świata. Więcej tych fantastycznych dzieł i budynków możecie obejrzeć w moim poprzednim filmie. Jedną z bardzo ciekawych atrakcji na wyspie Penang, tutaj w Georgetown, jest wioska rybacka, chińska wioska rybacka, która została zbudowana na wodzie. Historyczna, bo z XIX wieku, wpisana oczywiście na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Możemy przeczytać, że 2 pomosty mają długość 182 metry i 122 metry, a powstało na nich 75 domków. I to się nazywa True Jetty. Chodźmy oglądać. Ta wioska pełni teraz rolę bardziej taką turystyczną, więc jest tutaj dosyć mocno skomercjalizowana, ale tu też mieszkają w dalszym ciągu ludzie, więc obowiązuje cisza nocna i uszanowanie praw mieszkańców, więc można odwiedzać w dzień, ale w nocy jest zamknięte.
opuszczamy Jetty. Ale tam był tłum i dużo sklepów, więc dla tych, co lubią zakupy i pamiątki, to jak najbardziej tak. No i do obejrzenia. A to jest jeden z tak zwanych food courtów, czy hawker centers, jak to się tutaj ładnie nazywa, czyli takich centrów, gdzie można zjeść właściwie no wszystko, czego dusza zapragnie, bo mamy tutaj i kuchnię tajską, i malajską oczywiście, europejską, hinduską i wiele innych. Także każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, obieść się można potąd. Teraz jest tutaj trochę pusto, bo to nie jest taka pora jeszcze na jedzenie, bo jest popołudnie. Więc dopiero wieczorem zrobią się tutaj tłumy, ale no, wszystkie garkuchnie działają, więc można spokojnie coś zjeść. Ceny niewygórowane. Ringgit malezyjski to jest 1 do 1 do złotówki, więc naprawdę idealnie się przelicza. I właściwie ceny, no porównajmy, jakieś dania z ryżem 10, 12, 15, 17 zł. Tutaj mamy jakieś mięso 12, 13, 15, 12, zupy po 8. Naprawdę nie jest źle. Tu mamy po też 15. Jedynie alkohol jest drogi. Jedno piwo kosztuje około 25 zł, ponieważ jesteśmy w kraju muzułmańskim, tutaj alkoholu się tak dużo nie pije. A tutaj na środku, na tej scenie akurat wieczorem są koncerty. Koncerty po chińsku najczęściej, albo covery znanych przebojów. Nie będę wam tego pokazywał, bo to jest ubaw. To są po prostu gwiazdy, które są tu chyba tutaj bardzo znane, więc jest totalny aplauz i ten koncert wygląda super. Na parterach tych budynków historycznych można znaleźć mnóstwo, po prostu mnóstwo. Właściwie co drugi budynek to jest kawiarnia. Kawiarnie, cukiernie, również bardzo dużo różnych fajnych sklepików albo usług rzemieślniczych. Zależy, w jakiej dzielnicy jesteśmy. Tutaj jest więcej kawiarni w centrum i takich właśnie małych souvenir shopów. A tutaj trafiłem do takiej bardzo fajnej kawiarni, która się nazywa Hadzi, kawiarnia. A w kawiarni sporo antyków i pan mówi, że część z nich została przywieziona z Polski, ponieważ kuzyn czy kuzynka, ktoś z rodziny, był asystentem czy asystentką ambasadora Malezji w Polsce i część tych antyków właśnie została od nas przywieziona. Jak będziecie w Penang, to wpadajcie do kawiarni Hadzi. This is the guy who invites you to Hadzi coffee shop. So, thank you very much. Thank you. See you. Bye bye. Armenian Street, czyli tłumacząc na polski ulica Ormiańska, to najstarsza część najstarszej części Georgetown, czyli stolicy Penangu w Malezji. Tutaj znajdziemy te najbardziej klasyczne, tak jak ten właśnie mural, tak to się mówi, ikoniczne, dzieci na rowerze, ale też to jest taka uliczka bardzo fajna, wąziutka, jak zresztą większość tutaj, gdzie znajdziemy mnóstwo fajnych sklepików z pamiątkami, kawiarni, a tutaj właśnie przechodzę koło kawiarni, która się nazywa Kopi Luwak. Kopi to jest kawa po malajsku, a luwak to jest najdroższa kawa na świecie. I zaraz wam opowiem, jak się ją wytwarza. Moi drodzy, trafiłem do bardzo fajnej kawiarni, która się nazywa Kopi Luwak, jak widzicie z tyłu, a to jest Cindy, właścicielka, która opowie nam, jak wygląda i co to jest kopi, czyli malezyjska kawa, i Kopi Luwak. I want to ask you, what is kopi? First, what is kopi, and what is Kopi Luwak? The kopi means that's coffee. Coffee. It's a coffee. It's just coffee. In Malay word is kopi. Kopi, okay. Yeah. And the luwak yesterday is our brand. Yeah. Yeah. And we also selling luwak, L-U-W-A-K. Okay. That is a civet cat coffee. Okay, what is So this? Because that- I've heard it's the most expensive coffee in the world. the most expensive coffee in the world. Yes. And it's a civet cat coffee.
Okay. You know the civet? Yes. Yeah, it's one type of animal. They eat the coffee berry after they can't digest. So once come out, every piece we are collect. We have a farmer to collect all these Alright. beans and go through the process. So this is a coffee beans. When we clean it, everything is this way. I will show you. So like this way. Okay, this is a shell to protect it. Once clean everything, you need to open up the shell, and then you get the beans there. This is the bean. This is what we have Yeah, here. it's a bean. Yeah, it's this way. It's a bean. Okay. When we get the beans here, and then send it to here. We have a roasting at the back. We are roasting and also packaging. And that's why it's the most expensive coffee, because the process, The process is long and also expensive. yeah, long process, and also we need to collect. It's not simply can get it. Okay. So, if I, for example, if I buy these beans from you, can I do this coffee at home? Yes, you can do at home. You can using French press, drip, espresso, or you also using. We always using siphon. I will brew later to show you the siphon Okay. method. Fantastyk. Wraz z Cindy zapraszamy Was, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Georgetown na Penangu, do kawiarni Kopi Luwak, żeby spróbować albo kawy Luwak, albo po prostu zwykłej kawy. Thank you very much Thank you. for sharing. Best of luck and Yeah. all the best for you. All the Thank best. you very much. Everybody, Thank yeah. you. So right now we are going to brew the coffee. I tym oto sposobem mamy Kopi Luwak zaparzoną w tym fantastycznym ekspresie. Tego bym nie umiał w domu, ale tutaj to jest możliwe. So finally we have Kopi Luwak root. So let's try it. Serve you, yeah. Nie? Boże, piję najdroższą kawę świata. Naprawdę dobra. Nie chcę tylko myśleć o tym, jak ona powstała, pijąc tę kawę, ale jest dobra. Kopi Luwak, najdroższa kawa świata. Dostępna tylko tu w Georgetown na Penangu. I ja ją właśnie piję. This is really fantastic. Thank you very much. Thank you. very much for hosting, and wish you luck. All the best for you. You're welcome. Thank you. Thank you. Zapraszamy do Kopi Luwak. Penang to miejsce o bogatej kulturze i duchowości. W Georgetown znajdziemy wiele fascynujących świątyń różnych wyznań buddyjskich, chińskich, hinduskich, katolickich czy muzułmańskich. Odwiedziłem kilka z nich. To, co podoba mi się w świątyniach chińskich i buddyjskich najbardziej, to panujący tam absolutny spokój, pomimo czasem sporej liczby odwiedzających.
całe szczęście, że tutaj co kawałek są różne świątynie i można sobie zejść z tej dosłownie, z tej ulicy tłocznej i głośnej i odpocząć sobie przez chwilę na takim właśnie podwórku, gdzie mieści się świątynia. Jest cicho i spokojnie. Świątyń w mieście jest wiele i na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, ale miejscem, które trzeba odwiedzić na pewno, jest tak zwana Biała Pagoda, czyli świątynia Kek Lok Si. Kek Lok Si w języku Hokkien, czyli południowym języku chińskim, dosłownie oznacza najwyższą radość. Nazywana jest też jako niebiańska świątynia, świątynia czystej krainy, świątynia najwyższej błogości i świątynia raju. Jesteśmy w świątyni Kek Lok Si, a właściwie to jest taki cały kompleks świątyń, z których najładniejsza i najważniejsza jest właśnie ta Biała Pagoda. Cały kompleks został zbudowany w latach 1890-1930 i jest największym centrum buddyjskim w Walezji oraz ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Główną budowlą kompleksu jest 7-piętrowa pagoda 10 000 Buddów, zawierająca 10 000 alabastrowych i brązowych posągów Buddy oraz 36-metrowy brązowy posąg Guan Yin, bogini miłosierdzia. Żeby było jasne, ani te tutaj potwory, ani to towarzystwo to nie są żadne postaci historyczne ani posągi. To są dekoracje, które powstały na chiński Nowy Rok. I właśnie tutaj trwa wielkie sprzątanie, bo podczas chińskiego Nowego Roku wszystkie tutaj te świątynie, ten cały kompleks jest fantastycznie podświetlony i wieczorem podobno wygląda to rewelacyjnie. Ale wiecie co? Powiem tak, wszystko ładnie wygląda z dołu, a się wejdzie na pagodę i proszę, tu jest straszny brud wszędzie. Syf, jak nie wiem, jakieś mnóstwo porozrzucanych rzeczy. O, proszę, zobaczcie, co to jest w środku historycznej pagody. O, tak ładnie. Wspinam się na sam szczyt. Zobaczymy, co tutaj zastaniemy. A tutaj nie ma, tu nie ma nic. No, jeszcze można wejść na górę. Okej. 4, 5, 6. No i jestem na samej górze i zobaczmy. No, widok super.
Widok super i nawet nie ma żelastwa. Nareszcie. Nad pagodą Kekloksi od 2002 roku góruje 30-metrowy wykonany z brązu posąg bogini miłosierdzia Kuan Yin. Umieszczony on został w trzypoziomowym pawilonie z 16 kolumnami wykonanymi z brązu podtrzymującymi konstrukcję. Wokół głównego posągu bogini Kuan Yin ustawiono 100 mniejszych, dwumetrowych wizerunków bogini. Wysokość budowli została jednak ograniczona, aby uniknąć padania jej cienia na meczet Penang State Mosque. Ze wzgórza rozciągają się fantastyczne widoki na miasto. Udało mi się wspiąć na szczyt pagody i wreszcie mogę podziwiać panoramę Georgetown. No, miasto wygląda z góry naprawdę imponująco i dopiero stąd widać, jakie jednak jest duże. Tak by się wydawało, wyspa w Malezji. Myśląc o wyspie w Malezji, raczej mamy w głowie coś na kształt wysp tajskich, czyli plaże, góry, lasy, cisza, spokój. Natomiast tutaj to jest po prostu duże miasto, jedna z największych prowincji malajskich, więc mamy tutaj połączenie jakby dwa w jednym, czyli mamy duże miasto i możemy też wypocząć, bo są również plaże. Penang to nie tylko miasto i świątynie, to przede wszystkim dżungla, bo ponad połowa wyspy pokryta jest lasem tropikalnym. Na przedmieściach Georgetown znajduje się dzielnica Batu Feringi i to tam właśnie znajdziemy plaże i hotele. Jest to bowiem bardzo popularne miejsce wypoczynku na wyspie. Dalej na północ znajduje się najładniejszy park narodowy Penangu, Taman Negara. Można go zwiedzać dzięki specjalnym szlakom turystycznym, podziwiać spokojne plaże, a nawet spotkać dziko żyjące makaki. Mają one nawet swoje własne miejsce na Monkey Beach. Przejażdżka kolejką szynową na szczyt to jedna z moich ulubionych atrakcji na Penang, a to dlatego, że jedzie się naprawdę szybko, a w dodatku trasa ma zakręty. Wjazd w kilkanaście minut na szczyt to oczywiście też obłędne panoramiczne widoki, ale najlepsze są oczywiście z samej góry. Penang Hill ma 833 metry wysokości i jest to pagórkowaty, zalesiony teren, który wyróżnia się na tle nizin Malezji.
Obszar ten był wykorzystywany jako miejsce odosobnienia w brytyjskim okresie kolonialnym, a obecnie jest bardzo popularnym miejscem turystycznym ze względu na przyrodę, historię oraz fantastyczne widoki. A jeśli lubicie spacery w koronach drzew, to polecam Habitat, czyli taki chodnik zbudowany, by podziwiać właśnie te super widoki, jednocześnie będąc w środku dżungli. Atrakcją samą w sobie jest również przejażdżka autostradą po wiszącym 13,5-kilometrowym moście łączącym stały ląd z wyspą, z czego prawie 8,5 km przebiega nad samą wodą. Został otwarty w 1985 roku i jest pierwszym połączeniem drogowym między Półwyspem a wyspą, drugim najdłuższym mostem w Malezji i piątym najdłuższym w Azji Południowo-Wschodniej pod względem całkowitej długości. Być może już niedługo będziecie mieli okazję nim przejechać, odwiedzając wyspę. Zresztą nieważne, czy przejedziecie przez most, przylecicie samolotem, czy może też przypłyniecie statkiem. Na pewno jest to jedno z miejsc w Malezji, które po prostu trzeba zobaczyć. Może będzie to jeden dzień, a może jedna noc, tak na początek, żeby wybadać jak tam jest. A potem okaże się, że wyspa ma tyle do zaoferowania i tyle uroku, że tak jak ja, wrócicie po więcej. Moi drodzy, i to by było na tyle z Georgetown na wyspie Penang w Malezji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to subskrybujcie tutaj mój kanał, lajkujcie, komentujcie, bo to zawsze bardzo pomaga. Walizka spakowana, no ale aż żal wyjeżdżać, mając takie widoki za oknem. Ja takich widoków w domu nie mam. No ale ja teraz się udaję na zasłużony wypoczynek do Tajlandii, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, no tu jest bardzo ciepło. I do zobaczenia. Brunonson Life Mode On. Witajcie moi drodzy widzowie kanału Brunonson Live Modon. To jest miejsce, gdzie zapomniałem, żeby się odnaleźć w tych wszystkich. No i tutaj zaraz przy i już mam blackout. Kiedy trzeba, to kamera mi wariuje. Hi, hello. This is hard work. Wyjeżdżam teraz na zasłużony urlop i wypoczynek do Malezji, do Tajlandii.